A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Królowa Elżbieta przyszła na świat w 1926 roku. Była najstarszą córką księcia Yorku, późniejszego króla Jerzego VI. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Gdy miała 21 lat, wyszła za mąż za księcia Filipa. Ich małżeństwo przetrwało w sumie 73 lata, aż do śmierci księcia, który zmarł mając 99 lat. The tragic news reached Princess Elizabeth and her husband while in Kenya. Gdy Elżbieta miała zaledwie 25 lat i była ze swoim mężem w Kenii, umarł jej ojciec, a ona sama została królową. Okazała się najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. Na tronie zasiadała przez 70 lat. W tym czasie jej rząd miał 16 premierów, od Winstona Churchilla po nominowaną zaledwie na kilka dni przed śmiercią królowej Liz Truss. Królowa Elżbieta przeprowadziła Wielką Brytanię przez niezwykle trudne czasy. Początek jej panowania to powojenny rozpad Imperium Brytyjskiego, kiedy wiele zamorskich kolonii ogłaszało niepodległość. Rządziła krajem, który na początku XXI wieku wstrząsany był zamachami terrorystycznymi, a w 2016 roku zdecydował o opuszczeniu Unii Europejskiej. W 2020 roku królowa Elżbieta wygłaszała słynne orędzie do narodu w mrocznych czasach pandemii koronawirusa. Za jej czasów brytyjska rodzina królewska wielokrotnie przeżywała trudne chwile. W 1992 roku w zamku w Windsorze wybuchł gigantyczny pożar, a 5 lat później w wypadku samochodowym zginęła księżna Diana, była żona dzisiejszego króla Karola. Królowa Elżbieta musiała mierzyć się z falą krytyki, jaka spadła wtedy na rodzinę królewską, za to, jak traktowano uwielbianą przez Brytyjczyków Dianę. W ostatnich latach jej panowania na jaw wyszedł udział księcia Andrzeja w skandalu pedofilskim oraz niełatwe relacje z Meghan Markle, żoną księcia Harry'ego. Oboje ostatecznie zrzekli się królewskich tytułów i postanowili rozpocząć życie na własną rękę. Mimo skandali, królowa Elżbieta była przez Brytyjczyków uważana za ostoję stabilności w trudnych i niepewnych czasach. Po jej śmierci wiele osób powtarza, że królowa poświęciła całe swoje życie służbie poddanym i że w rozchwianym społeczeństwie była kontynuatorką najlepszych brytyjskich tradycji. Nigdy nie ujawniała też poglądów politycznych, niezależnie od tego, czy mianowała premiera prawicowego czy lewicowego rządu. Po jej śmierci Elżbietę II żegnały tysiące Brytyjczyków, także tych, którzy na co dzień są przeciwnikami monarchii.